Dzień dobry, witam Państwa. Jest 4 Zulhidża 1445 roku po Hidżri albo Decimo Juni Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, po pierwsze dziękuję Państwu bardzo serdecznie za te wszystkie komunikaty, które do mnie Państwo wysyłacie. Nie było niestety odcinka w weekend, chociaż planowałem taki zrobić w niedzielę, ale niestety epizod stomatologiczny wyłączył mnie spośród żywych aż do dzisiaj. Co więcej, dzisiaj nie będzie też kronik Bulandy, bo mamy trochę za mało materiałów. Mogę tylko powiedzieć, że moim zdaniem w kraju takim jak Republika Bulandy, chociaż w zasadzie nie wiadomo, czy jest to republika, czy może królestwo, sułtanat, emirat. W każdym razie jest to taki kraj, w którym jednym artykułem, proszę zobaczyć Państwa, to jest lepsze niż AI, prawda? Tam gdzieś na świecie opracowują różne modele AI, które mają robić właśnie na przykład tworzyć na przykład modele geometryczne, które potrafią rysować, prawda, wiemy, odpowiadać, pisać, wypracowanie i tak dalej, a u nas proszę bardzo, my mamy taką AI, że można jednym artykułem na jednym portalu zredukować 3D do 1D. I to takie widać, że D i to jeszcze duże D. W związku z tym, krótko mówiąc, z 3D mamy 1D jednym artykułem, prawda, więc to jest mistrzostwo świata. To się rzeczywiście udało w sposób znakomity autorowi, prawda, czyli wiadomo kto jest, wiadomo kto jest autorem artykułu, ale wiadomo kto jest tak naprawdę autorem tego co się wydarzyło. Oczywiście udało się zaorać tak naprawdę, czyli zlikwidować przystawki, co jest naprawdę chapeau bas, jeśli chodzi o intrygę polityczną. Abstrahując od tego, że oczywiście to nie jest tak, że tutaj ktoś to zrobił tylko jednym artykułem, wiadomo, że to jednak ktoś jakby. A mi się wydaje, że zasłużenie. Ale mamy 3D do 1D zredukowane i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ewentualne sprawy dotyczące kronik Bulandy. Będziemy na pewno mówić więcej, kiedy będziemy mieli już reakcję, prawda? Dzisiaj jest poniedziałek, więc wszyscy Państwo już jesteście po weekendzie, po eurowyborach. No, jedziemy dalej. Proszę Państwa, więc mamy pierwszy temat. Pierwszy podstawowy temat to ja uznałem, że to jest jednak temat najważniejszy z punktu widzenia również naszego. To jest sprawa Francji. Po pierwsze tego, że Macron przegrywa i to przegrywa w potężny sposób. To jest prawie 2 razy mniej głosów niż opozycyjna partia Le Pen. Co więcej, unosząc się, znaczy bardzo słusznie zresztą, twierdząc, czy ja uważam, że jego decyzja o rozwiązaniu, bo podjął decyzję o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, chciałem powiedzieć tylko najpierw dlaczego. No, dlatego, bo moim zdaniem próbuje ratować po prostu co jeszcze ma. Że jednak jeszcze pozostanie po takim wyniku przy władzy i pozostanie tego parlamentu powodowałoby gwałtowną wręcz erozję poparcia dla niego. I jeżeli dzisiaj mógłby liczyć na, powiedzmy, jego partia na 14%, to być może za ten miesiąc, 2 czy 3 bez tego rozwiązania parlamentu to by się zredukowało na przykład do 5 czy 6, więc teraz ma jeszcze szansę coś ocalić, no ale właśnie, a poza tym odpowiedzieć jednak na Vox Populi. Więc to jest tak, że właśnie Macron wzywa do nowych wyborów we Francji, to jest decyzja, która jest jeszcze, nakłada się na pewien chaos organizacyjny, bo w tym samym czasie będziemy mieli w Paryżu letnie Igrzyska Olimpijskie, które stanowią gigantyczne wyzwanie dla bezpieczeństwa. Znaczy można zakładać, że wszystkie organizacje dżihadu, które są do tego stopnia inteligentne, że są w stanie znaleźć Francję na mapie i mniej więcej kupić bilet, albo bilet do Paryża, albo bilet do Mińska, a potem próbować przejść przez naszą wesołą granicę, one wszystkie będą starały się dokonać ataku, zamachu we Francji. To ilu się uda i czy się w ogóle komukolwiek uda, to jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o takie wielkie wydarzenia, no to trzeba pamiętać, że to od zawsze te wydarzenia wielkie, sportowe szczególnie, były w zasięgu wzroku organizacji tych, które są organizacjami tego dżihadu globalnego. Przypomnijmy, że na przykład słynne zamachy we Francji w 2015 roku to były takie zamachy, które zostały przeprowadzone wcześniej na żądanie amnijatu państwa islamskiego ze względu na to, że Francja zaczęła bombardować Rakka, ale normalnie ta grupa przygotowywała się do ataku nie właśnie wcześniej, tylko do ataku dopiero tam były, zdaje mi się, wtedy mistrzostwa Europy, tak, albo świata w piłce nożnej w każdym razie.
I te imprezy związane z piłką nożną, właśnie tam ataki na strefy kibica i tak dalej, to było to, do czego się przygotowywała ta cała grupa Abdeslama. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że rzeczywiście w tej atmosferze jeszcze dodatkowo wybory parlamentarne, to będzie rzadki hardcore, jeśli chodzi o Francję. Tutaj Macron w telewizji oznajmił narodowy i że zwołał że rozpisał nowe wybory do organów legislacyjnych. No, wskazują wszyscy komentatorzy, że został dotknięty miażdżącą porażką, właściwie miażdżącym zwycięstwem skrajnej prawicy, a miażdżącą porażką swojej własnej partii. Rozwiązał właśnie Izbę Niższą Parlamentu i wybory będą nowe 30 czerwca. Notabene ja sobie poczytałem francuską prasę, już nie będę Państwu zawracał głowę, bo tam są bardzo ciekawe wypowiedzi, ale one dotyczą głównie polityki wewnętrznej, więc nie ma sensu nawet, żeby to przytaczać. Natomiast najciekawsze jest to, że tam znaczna część jego współpracowników, a przede wszystkim rządu i jego własnej partii dowiedziała się właśnie z telewizji. I w ogóle nie konsultował z nimi, nie wzywał. Oni tam się zaczęli właśnie do niego gwałtownie i premier, i przewodnicząca zgromadzenia, jeżeli dobrze pamiętam, tak też do niego właśnie wydzwaniać, żeby on się z nimi spotkał w ogóle, bo po prostu, tak jak mówię, dowiedzieli się o tym z mediów. Tutaj generalnie prognozy przewidywały, że Zjednoczenie Narodowe, na którego czele stoi Marine Le Pen i jej taki protegowany młody człowiek, który się nazywa Jordan Bardella, albo po hiszpańsku byłby Bardeja, zdobyło 31,5% głosów, a partia renesansu Macrona około, no właśnie nie wiadomo, ja widziałem tam wyniki były 14,6, 15,2, więc, no ale w tych okolicach w każdym razie. Nie wiem, czy po prostu pierwsze to było exit poll, a drugie już policzone, czy nie, ale około 15%, czyli po prostu połowa tego, co partia Le Pen. Macron powiedział, powstanie, czy tak, nacjonalistów i demagogów stanowi zagrożenie dla naszego narodu i Europy. Po tym dniu nie mogę żyć tak, jakby się nic wydarzyło. No przypomina się, że dlaczego ja w ogóle o tym opowiadam, bo przecież o co chodzi? No mamy przecież inne ważne sprawy na głowie, w Polsce również i na świecie. Natomiast dlaczego to jest ważne? No jest to dlatego ważne, bo jednak Francja od pewnego czasu stanowi oś pewnego nurtu politycznego, który sama wytworzyła. Nurtu, który ma bardzo, bardzo ważne znaczenie jak gdyby dla bezpieczeństwa Europy i też świata. Znaczy, abstrahując od tego, że jest to robione nieporadnie, prawda, że jest wyśmiewane, zresztą słusznie, te wszystkie pomysły Macrona, prawda, żeby tworzyć wielką koalicję, ruszać na Moskwę i tak dalej, ale tak czy inaczej Macron jako jedyny wpadł na pomysł, zaczął realizować pomysł niezależności strategicznej czy autonomii strategicznej od Stanów Zjednoczonych. Przewidując słusznie, że Bidenowi mogą się wyczerpać baterie jeszcze przed końcem tej kampanii wyborczej lub chwilę później, ale krótko mówiąc, żartuję, ale oczywiście przede wszystkim przewidując to, że może pojawić nam się Trump, co nie jest wykluczone, jako prezydent Stanów Zjednoczonych i Trump i jego zaplecze republikańskie, to nie pozostawia żadnej wątpliwości, tak? Że jednak będzie silnie izolacjonistyczne i będzie pozostawiało Europę samą sobie w obliczu agresywnej polityki rosyjskiej. Tutaj to co tego nie ma wątpliwości, że tak się stanie, tak? Tylko jest kwestia tego, jaki będzie stopień tego wycofania trumpistowskiego wycofania z Unii Europejskiej, prawda? Czy właściwie z Europy. Czy to będzie tylko trochę, czyli krótko mówiąc redukujemy wojska, czy w ogóle wycofujemy, czy wycofujemy się z NATO, czy stawiamy ultimatum albo płacicie, albo my się wycofujemy, albo zawieszamy nasze operacje właśnie w Europie i tak dalej, tak? To są kwestie już teraz dywagacji, bo i tak nie wiadomo, co zrobi Trump, to tak naprawdę Trump pewnie sam jeszcze w tej chwili nie wie, co tak naprawdę zrobi. W związku z tym Macron przedstawił kilka ambitnych projektów dotyczących przeciwstawiania się Rosji w Europie, w tym budowy różnego rodzaju koalicji, a to koalicji związanej z dostarczaniem samolotów, w tym zapowiedział dostarczenie własnych, to w takich całkiem sporych ilościach, czy to budowy sił, które ewentualnie wkroczyłyby na Ukrainę, gdyby się Ukraina załamała, znaczy załamały się tam fronty i one by weszły właśnie jako, nie wiem,
doradcy wojskowi, coachowie wojskowi, jakby tam te formuły, powiedzmy, będą wymyślane pewnie w terminach późniejszych. W każdym razie tam zakładano nawet, że byłyby to siły kilkudziesięciotysięczne, w tym dowodzone przez oczywiście Francuzów i jako mocarstwa jądrowego. Więc tych pomysłów, jak gdyby geostrategicznych Francji jest całkiem sporo. Poza tym Chińczycy też, jeżeli rozmawiają w tej chwili z Europą, to zaczęli rozmawiać tak naprawdę z Francją, bo doszli do wniosku, że Francja po prostu jednoznacznie zgłosiła swoje przywództwo w Unii Europejskiej wobec intelektualnej, ciężkiej zapaści Niemiec, no ale to tu akurat bez zdziwienia. Tamto kierownictwo zresztą, znaczy dla mnie SPD, które jest fascynujące, znaczy SPD przypomina niektóre z polskich partii, które nawet jeżeli tam z 40% spada im do progu poparcia, to oni dalej jak gdyby żyją w świecie przekonani o tym, że po prostu im się należą te wyniki, nic nie trzeba robić, trzeba jeszcze robić jeszcze głupiej, to może nie wiem, może naród będzie, nie wiem, zachowa się tak, że uzna, że jak się tak głupio zachowują, znaczy musi być w tym pewien cel, w związku z tym lepiej na nich zagłosować, nie wiem, znaczy w ogóle nie jestem niemcologiem, w związku z tym nie potrafię zgłębić tych, trzeba mieć rzeczywiście potężny warsztat z psychologii chyba zachowań, żeby rozumieć niemiecką jak gdyby myśl polityczną. Wiem, że tam jest z tym myśleniem naprawdę mocno ciężko. Oni bardzo wolno reagują jak gdyby na zmianę rzeczywistości, no ale tak czy inaczej Niemcy udowodniły w każdym razie w czasie tego szczególnie konfliktu ukraińskiego, że co jak co, ale przywództwa Europy nie można im powierzać. Prawdę powiedziawszy, kierowania autobusem miejskim też byśmy kierownictwu niemieckiemu nie powierzyli, bo by, nie wiem, jeździli po ścieżkach rowerowych i to jeszcze na wstecznym. Więc krótko mówiąc, Francuzi zgłosili, że chcą być liderami Europy i Francuzi, no mówię, mniej lub bardziej wprawnie próbowali, czy też próbują tę wizję realizować. Ja już wielokrotnie mówiłem, że to są ogromne ograniczenia. Jak chce sobie być liderem armii europejskiej, to trzeba najpierw tą swoją armię rozbudować tak, żeby ta armia coś znaczyła, prawda? 2 dywizje tutaj wiele nie zmieniają, a chyba że planują na Dniepr wprowadzić lotniskowiec, no to sorry, to może. Natomiast w innym przypadku to się po prostu, to było wyśmiane też przez wszystkich ich własnych analityków, że super, tylko czym my tam pojedziemy na tą Ukrainę. Te wszystkie pomysły dotyczące właśnie budowy różnych koalicji, znowu one są fajne, tyle tylko, że przemysł francuski nie przestawiany na te tory wojenne, no nijak się ma do ambitnych planów bycia właśnie, czy zastąpienia w jakikolwiek sposób Amerykanów. Więc jakby z tym sobie Francuzi poradzili, brzmiałoby to zupełnie inaczej. Tak, to nie brzmi, no ale tak czy inaczej jest to pewna wizja. Znaczy zaczęło to nakręcać, cała dynamika stosunków międzynarodowych ostatnich miesięcy kręci się, uwaga, wiem, że wielu się zawiedzie nie wokół polskiego rządu, nie wokół polskiego nawet prezydenta, ale niestety wokół prezydenta Francji. Jego inicjatyw, jego kolejnych tam wypowiedzi i tak dalej. Znaczy wszyscy się do tego odnoszą, Chińczycy, Rosjanie wrogo, prawda, ale przynajmniej jak gdyby dla nich Macron staje się rozmówcą potencjalnym do ustalania ewentualnie przyszłego ładu europejskiego. Czy jeżeli Amerykanie się wycofają, prawda, powiedzą radźcie sobie sami, to Rosjanie będą rozmawiali z Europą, czyli z Macronem. Oczywiście mogą też zadzwonić do swojej własnej agentury i porozmawiać z nią po niemiecku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię o tych, którzy nie są u nich, tylko w ich zasobach, jak gdyby na ich payrollu, tylko którzy mają tam, powiedzmy, próbują prowadzić politykę niezależną. Więc to jest tak, że Macron, więc zmiany w polityce francuskiej, osłabienie znaczne Macrona może oznaczać koniec wszystkich tych wizji. Ja od razu zaznaczam, że to nie jest do końca tak, że tutaj wygrała opcja prorosyjska, prawda, jak będą u nas różni specjaliści mówili we Francji, bo akurat kwestia rosyjskości, bądź antyrosyjskości, no nie była podnoszona, znaczy to nie była oś eurowyborów we Francji.
I też te eurowybory, no trzeba pamiętać, eurowybory są po prostu najlepszym możliwym sondażem. No nie ma lepszego sondażu niż pójście do urn wyborczych. Wszystkie te sondaże, jak to mawia Marcin Paladę, sondaże w służbie narodu, to są, czyli kształtowanie rzeczywistości poprzez drukowanie różnych sondaży z różnymi dziwnymi wynikami. One się po prostu wszystkie zostają zweryfikowane tak naprawdę przy urnach wyborczych. No, widzieliśmy w Indiach, tak? Pomyłka prawie o 100% sondażowni, jeśli chodzi o wyniki w bardzo wielu stanach, więc to takich rzekomo nawet bardzo znanych sondażowni. To pokazuje, krótko mówiąc, ten największy sondaż pokazuje, że Francuzi mają dość Macrona i mają dość jego polityki, ale niekoniecznie polityki tej właśnie międzynarodowej. I bardzo duża część rzekomo tego nie dla Macrona dotyczy polityki przede wszystkim migracyjnej, tak? Polityki klimatycznej. Zresztą zaraz o tym sobie powiemy dokładnie. No ale tak czy inaczej, to nie ma znaczenia, dlaczego nie zostali makroniści wybrani, tylko dlaczego właśnie, że tak powiem, lepeniści, tak, to nazwijmy to w skrócie, będzie łatwiej operować niż nazwami ugrupowań. No ale tak czy inaczej to się zmieni, albo się może zmienić. Z tego punktu widzenia będziemy musieli bardzo, bardzo uważnie obserwować to, co się dzieje na francuskiej scenie politycznej, bo to może również mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. Może się okazać, że wszystkie te plany, które właśnie były budowy jakiejś wielkiej armii, pomocy w kopaniu rowów Marzinota gdzieś tam na Suwalszczyźnie i tak dalej, to wszystko może po prostu się pójść, że tak powiem, sobie na spacer, delikatnie mówiąc, no bo zabraknie tego, znaczy nawet Macron oczywiście nie ustąpi, prawda, nie są te wybory, tylko że po prostu będzie bardzo osłabiony, będzie miał rząd, który jest być może jemu całkowicie niechętny, bądź też wrogi. Tutaj, co więcej, warto powiedzieć, że znaczy przede wszystkim ci wszyscy analitycy, którzy analizują w tej chwili, no bo jest przecież cała wielka burza i we Francji, i poza Francją, wskazują na to, że ten dryf na prawo w Europie dotyczy tak naprawdę dwóch podstawowych tematów, być może większej liczby. No ja mówię o tych, których opowiadają. Zresztą te ugrupowania same, bo to samo właśnie lepeniści też przecież wypowiadają się, no oni twierdzą, że przede wszystkim pierwszy podstawowy problem to jest niekontrolowana migracja. Zresztą te no-go zones, prawda, w Europie Zachodniej, szczególnie w Paryżu, prawda, niektóre dzielnice, gdzie język Swahili na przykład jest dominujący, tam zresztą już kiedyś mówiono o tym, że są takie właśnie dzielnice migracyjne, tam te 19, 20, 21, 27, 31 i tak dalej. Żartuję oczywiście, chodzi o ten wianuszek dookoła Paryża. No ale tam są w tej chwili także są kwartał kenijski versus kongijski versus na przykład nigeryjski, więc oni rzeczywiście z jednej strony część z tej migracji, szczególnie z tej frankofońskiej Afryki akurat asymiluje się całkiem nieźle, tym bardziej, że jest francuskojęzyczna, więc to już jest jeszcze jakoś okej. No ale tak czy inaczej, no co jakiś czas jak Paryż płonie, a płonie sobie co jakiś czas regularnie, szczególnie właśnie te dzielnice, no to też jest... To też powoduje, że ten wyborca francuski pyta się, no ale w zasadzie kto ich wpuścił, tak? Dlaczego tam 70% to są tak naprawdę nielegalni imigranci? No jeżeli są nielegalni, to dlaczego się ich nie wydala? No oczywiście są pomysły, żeby ich relokować do innych krajów, w tym na przykład do Polski, prawda, w ramach tych różnych porozumień, prawda, żeby nie tylko Francuzi mieli z nimi zabawę. Ale tak czy inaczej, to jest tak, że te ruchy antyimigracyjne i ten brak... Wiecie Państwo, ja jeszcze przepraszam, to jeszcze sobie pozwolę na dygresję. Ja wiem, że niektórzy z Państwa nie lubią tych moich dygresji, ale akurat tą Państwo polubicie, bo dla mnie jest to niebywały upadek intelektualny lewicy generalnie w Europie, ponieważ lewica wymyśliła sobie coś takiego, zresztą jakiś czas temu, że oto migranci, no bo wiadomo, prawica jest antyimigracyjna, tak? Bo przychodzą migranci z innym systemem wartości, z zupełnie innym pomysłem na państwo, bardzo często ze swoimi różnymi właśnie obyczajami, które są obce europejsko. Jest taki cały czas wielki ruch tak zwanego wielkiego zastąpienia, prawda, bardzo silny, szczególnie właśnie we Francji, prawda, w tej prawicy francuskiej, który twierdzi, że w ogóle to jest celowa polityka właśnie migracyjna, polegająca na tym, żeby zniszczyć żywioł europejski, katolicki, prawda, i tak dalej, zastąpić go, powiedzmy, niekoniecznie
niekoniecznie muzułmańskim, bo przecież to przyjeżdżają też animiści, prawda, przecież też z Afryki, ale chodzi o to w każdym razie, że to wtedy osłabienie tego trzonu jak gdyby narodowego, europejskiego ma być celową, świadomą polityką wielkich korporacji, prawda, i tak dalej. Czyli teoria spisku, ale spisku migracyjnego. I to jest Camus, prawda, jego właśnie Ruch Wielkiego Zastąpienia, Rada Oporu Europejskiego i tak dalej. Ja akurat na tym się całkiem nieźle muszę znać, bo to jest podstawa różnych organizacji już terrorystycznych, znaczy ideologiczna podstawa organizacji terrorystycznych. No ale wracając jakby do sprawy. Lewica natomiast była od zawsze przekonana, że jeżeli będzie że powinna być proimigracyjna, no bo po pierwsze żaden człowiek nie jest, prawda, nielegalny, po drugie przyjmijmy tych biednych ludzi z tych różnych krajów, ale oczywiście gdzieś tam w tle było, no dobrze, to jak prawica jest przeciwko nim, to będą głosowali na lewicę. I tutaj tkwi pewien błąd intelektualny, ponieważ przyjeżdżają bardzo często, ale w każdym razie w wielkiej masie ludzie. Ja myślę o Afganistanie, Pakistanie, częściowo Iranie, Syria to już trochę mniej. No ale właśnie ja mówię o tych krajach na przykład środkowej Azji, szczególnie Afganistan, Bangladesz, prawda, przyjeżdżają ludzie, którzy po pierwsze w ich systemie wartości nie ma miejsca na lewicę, tak? Znaczy, jeżeli ktoś jest lewicą, jest gdzieś tam, tą lewicą europejską szczególnie, prawda, czyli lewicą tęczową, lewicą ateistyczną albo antyteistyczną, no to jest przede wszystkim to jest wróg numer jeden, tak? No to są ludzie, których normalnie u nich we wsi, jak ktoś taki jest, to się go po prostu zabija, kamieniuje, oni się tutaj powstrzymują, to i tak jest dobrze, natomiast no, jest to całkowicie odrębne obyczajowo i to się absolutnie nie ma zamiaru zmienić. Co więcej, ci ludzie przyjeżdżają z miejsc takich, w których, proszę Państwa, no jeżeli państwo islamskie uznaje na przykład działania afgańskiego Talibanu za absolutnie niezgodne z szariatem, prawda, że to są barbarzyńcy, bo oni przywożą, to jest właśnie swoje zwyczaje plemienne. I podobnie jest zresztą z częścią Afryki, gdzie ci ludzie przyjeżdżają, nawet jeżeli mówią sobie, że są muzułmanami, to tak naprawdę do islamu to oni są bardzo daleko. Oni przywożą właśnie, to jest gdzieś tam, islam jest jakby pretekstem, natomiast gdybyśmy się popatrzyli na system wartości, który przywożą, to jest system wartości najczęściej obyczajowości plemiennych. Różnych, od obrzezania dziewcząt poprzez małżeństwa aranżowane, prawda, pomiędzy tam z dziewczynkami trzyletnimi, przez właśnie zabójstwa honorowe i tak dalej. No, to jest wszystko, co przyjeżdża. I ci ludzie mieliby głosować na tęczową lewicę ateistyczną jeszcze, no, to jest to po prostu absolutna bzdura. To są ludzie, którzy nie mają tutaj swojej reprezentacji politycznej. Ich reprezentacją polityczną na przykład jest państwo islamskie, prawda, staje się, czy też Al-Kaida. Oni się bardzo często en masse nie integrują ze społeczeństwem zachodnim. Oczywiście ja mówię jako masa, prawda, to nie można przesądzać o wszystkich, ale znacznej części. Więc taka naiwność, że tutaj to spowoduje, że nagle lewica będzie miała iluś tam zwolenników głosujących na nią, no, to nie, znaczy to się po prostu nie udało, a co więcej, to spowodowało, że prawica właśnie ta antyimigracyjna zyskuje po prostu, ta popularność szybuje w kosmos i to jest taki prosty bardzo mechanizm, znaczy wiecie Państwo, o tym rozmawiano jeszcze w 2014-2015 roku, właściwie wtedy, kiedy była ta wielka fala migracji merklowej, tak, gdzie Merkel zaprosiła wszystkich i to zaproszenie gdzieś tam pewnie jeszcze wisi na płotach, choć wyblakłe. I rzeczywiście dalej, prawda, przyjeżdżają ci właśnie, których zaprosiła, chociaż Niemcy jakoś, nie wiem, dziwnie nie chcą przyjmować. Ja się dziwię, no powinni przecież spuściznę wielkiej pani kanclerz cały czas szanować. No ale tak czy inaczej, to powoduje, że ruchy te, które mają napisane my zatrzymamy niekontrolowany napływ migracji, bo to zagraża naszemu stylowi życia, to zniszczyło właściwie już nasz europejski styl życia, zniszczyło nasze bezpieczeństwo, a co więcej, to co przyjeżdża, to są ludzie z punktu widzenia, gdybyśmy ich mapowali gdzieś na mapie takiej normalnej, politycznej, to są ultrakonserwatyści, tak? Bo to są ludzie, którzy odrzucają 90% wynalazków, włącznie z demokracją zresztą jako taką, prawda, która jest absolutnie haram, jeśli już mówimy o tych salafitach, szczególnie właśnie brytyjskich czy niemieckich, oni to mówią otwartym tekstem.
Więc i potem jest zdziwienie wielkie, a najśmieszniejsze jest to, że no tak, no bo głosują na skrajną prawicę, bo ona jest populistyczna, albo że głosują na skrajną prawicę, bo to Ruscy. Przepraszam ci, Ruscy może się gdzieś tam pojawiają, ale moim zdaniem w 15 kolejności odśnieżania, tak, na pierwszym miejscu jest jednak ta kwestia migracji, niekontrolowanej migracji i tego, że co więcej władze albo nic z tym nie robią, albo udają, ewentualnie pozorują działania, jak już co do czego dochodzi, tak, jak tam powiedzmy komuś głowę utną, to wtedy się nagle okazuje, a no właśnie, to będziemy walczyli z imamami nienawiści. No tak na marginesie mogę Państwu powiedzieć, że najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak ja pamiętam, kiedy uczę o terroryzmie, to są takie stare jeszcze książki właśnie o Al-Kaidzie. Stare, to znaczy takie mówiące o Al-Kaidzie z 2001 roku, jak te siatki powstawały, w których meczetach się zbierały, prawda, który imam ich tam rekrutował. Gdybyście Państwo popatrzyli, to w tych samych meczetach ci sami imamowie dalej rekrutują na lewo i prawo. Faktem jest, że może te grupy już nie są tak sprawne, bo też się usprawniły mocno służby bezpieczeństwa, ale jeśli chodzi o rekrutację do grup dżihadu, to są konkretne meczety we Francji, czy pod Londynem na przykład, czy konkretne towarzystwo w Berlinie, notabene niedaleko posterunku policji, prawda, jest taki meczet. No i gdy ktoś się chce zradykalizować, to w zasadzie brakuje jeszcze, żeby tam było wywieszone, prawda, dzisiaj państwo islamskie, prawda, rekrutuje, nie wiem, 2 legitymacje w cenie jednej, czy coś takiego, wycieczka na hidżra w jedną stronę, pas szahida, znaczy można przejść bez własnego pasu szahida, zapewniamy pasy szahida. I to cały czas funkcjonuje, w związku z tym w tych krajach po prostu ludzie nie potrafią zrozumieć, dlaczego państwo nic z tym nie robi. Albo jeżeli próbują to sobie tłumaczyć, to wszystko pojawiają się różne właśnie teorie spiskowe. Więc krótko mówiąc, tutaj przywódca Frontu Narodowego, już wracając do Frontu Narodowego, właśnie ów ulubieniec Le Pen, 28-letni Bardella, nazwał Macrona osłabionym przywódcą i napomniał go, żeby wziął pod uwagę właśnie wynik głosowania i rozwiązał Zgromadzenie Narodowe. Powiedział, to był wyrok, od którego nie ma odwołania. Francja pokazała, że pragnie zmian. No generalnie to jest tak, że oczywiście Macron nie miał obowiązku rozwiązywać parlamentu. Do końca kadencji prezydenckiej pozostały jeszcze 3 lata, no ale on bardzo często właśnie podejmował takie ryzyko. Uznał, że tutaj on uważa, że właśnie, że to jest nacjonalistyczne, ksenofobiczne postawy są zagrożeniami dla wolności, demokracji, otwartości i praworządności. I moim zdaniem to jest błędna w ogóle. To jest błędna diagnoza, więc na tej błędnej diagnozie nie zbuduje się, moim zdaniem, ruchu, który miałby zapobiec rozwojowi Frontu Narodowego, bo powstaje pytanie właśnie, czy ludzie głosują dlatego, bo są nagle ksenofobami, czy dlatego, że właśnie chociażby dostrzegają właśnie zagrożenie dla wolności czy praworządności poprzez tę politykę migracyjną. No ale tak czy inaczej Macron powiedział, właśnie nazwał tę falę nacjonalistyczną zagrożeniem dla miejsca Francji w Europie i na świecie. Powiedział, że właśnie świętowaliśmy z całym światem lądowanie w Normandii. Za kilka tygodni powitamy świat na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. No, generalnie Le Pen wskazuje się, że ona była bardzo, bardzo prorosyjska, ale rzekomo w ostatnim czasie ta polityka została zmieniona, przynajmniej oficjalnie. Le Pen powiedziała, wielkie zwycięstwo ruchu patriotycznego jest zgodne z kierunkiem historii, która wszędzie widzi powrót narodów. Tak? Dodała, że zamyka bolesny okres globalizmu, który spowodował cierpienie tak wielu ludzi na świecie. Tutaj wskazują specjaliści francuscy, właśnie już politolodzy, że że jeśli chodzi o to wezwanie Macrona do nowych wyborów, jest przedsięwzięciem ryzykownym, ale mającym na celu przywrócenie kontroli nad sytuacją polityczną. I to jest tak, że no może się to skończyć jakąś koabitacją i rzeczywiście natomiast czekanie oznaczało po prostu wzrost, tak jak zresztą powiedziałem, wzrost popularności skrajnej prawicy i jeszcze większe pogorszenie sytuacji do wyborów prezydenckich, gdzie wtedy po prostu Le Pen może wygrać jeszcze na dodatek w pierwszej rundzie.
To jest tak, że ta antyimigrancka francuska skrajna prawica mocno się osadziła w głównym nurcie polityki, no ale właśnie znowu nie dlatego, bo nagle się ludzie zrobili tak skrajnie prawicowi, tylko to była jedyna organizacja, która domagała się dyskusji właśnie przede wszystkim od tego się zaczęło, prawda, dyskusji o niekontrolowanej całkowicie migracji, a w związku z tym no, wszelkich konsekwencjach tej właśnie migracji. To też trzeba pamiętać, że Francja nie jest państwem, które jest zamknięte generalnie na migrację. Trzeba pamiętać, że z dawnych kolonii tutaj te fale migracji przychodziły bardzo często. Więc Francuzi nie są przyzwyczajeni do tego, że żyją w państwie wielokulturowym, że ta migracja jeszcze z XVIII, XIX wieku funkcjonowała. Francja była mocarstwem globalnym, więc to jest zupełnie inna percepcja. To nie było państwo rozwijające się jakieś autarki, prawda, czy zamknięte. Natomiast ostatnie lata po prostu spowodowały, że pewna granica została przekroczona. No ale tak, czy inaczej, no Bardella być może zastąpi w ogóle Le Pen na stanowisku właśnie szefa partii, czy czołowej postaci partii jeszcze przed wyborami prezydenckimi, tego nie wiadomo. Le Pen jest wieloletnią kandydatką na prezydenta, ciągle przegrywa, ale faktem jest, że wygrywa ze wszystkimi innymi. No to w ogóle fakt, że zgromadzenie, że Front Narodowy naprawdę z partii marginesu, znaczy partii kilkuprocentowej, kiedyś jeszcze ojca, prawda, Marine Le Pen, wyrósł na drugą siłę tak naprawdę we Francji, a za chwilę być może w pierwszą, to też pokazuje też niezdolność tak jak gdyby reszty klasy politycznej do zaadresowania tych podstawowych problemów. Co jeszcze warto powiedzieć? Wskaźnik absencji właśnie we Francji spadł w porównaniu z ostatnimi wyborami z blisko 1/3 głosów. Zjednoczenie Narodowe zajęło kluczowe miejsce w francuskiej polityce. Co jeszcze można powiedzieć? Aha, właśnie, Bardella uparcie nawoływał do utraty tożsamości, właśnie do walki z utratą tożsamości francuskiej, wskazywał właśnie na niebezpieczeństwo zniknięcia kraju, no tak, czyli to, o czym mówiłem. I druga jeszcze sprawa właśnie, o której zapomniałem powiedzieć, bo drugi oczywiście aspekt dotyczy już samej polityki unijnej, to jest kwestia różnego rodzaju, jak to właśnie Bardella określał, karnych działań ekologicznych, które są narzucane przez Unię Europejską i po prostu po pierwsze powodują, że życie staje się w Unii Europejskiej nie do zniesienia i to chyba wiele osób również u nas potwierdzi, że różnego rodzaju wymysły ekologów, które mają na celu zlikwidowanie tak naprawdę rolnictwa, przemysłu i możliwości normalnego życia w Unii Europejskiej są coraz bardziej uciążliwe i to właśnie są przejawem sprzeciwu wobec tego są nie tylko rolnicy na ulicach i blokady dróg przecież w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, ale również właśnie te wybory. To jest jak gdyby drugi filar tego zwycięstwa ruchu narodowego rzekomo. Tutaj co jeszcze warto powiedzieć, to jest tak, że jeśli chodzi o migrację, przestępczość, prawda, no to jest właśnie zmniejszenie przestępczości, prawda, czyli walka o praworządność, to są jak gdyby te filary w tej chwili tego nowego frontu narodowego, natomiast już odchodzą od rasistowskich, takich właśnie tych korzeni właśnie ojca Marine Le Pen, prawda, Jean-Marie Le Pena, który gdzieś tam właśnie był taki, znaczy jego tam od nazistów, prawda, i wyzywano, zresztą chyba zdaje się słusznie, więc ta partia też przeszła pewną ewolucję, tak, to już nie jest partia, ale właśnie dlatego przestała być partią niszową. Tutaj to jest też ciekawostka, ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo tutaj pojawia nam się określenie populizm. Populizm to jest taka inwektywa, którą się obrzuca partie, które coś obiecują ludziom, no ale trzeba pamiętać, jeżeli już nie pamiętają tego, bądź mają wybiórczą pamięć różnego rodzaju specjaliści, że na przykład partie lewicy, żeby daleko nie szukać, na przykład Partia Pracy w Wielkiej Brytanii, to były kiedyś partie, które dokładnie właśnie ich jakby podstawowym motywem politycznym było odpowiadanie na zapotrzebowanie ludu, prawda, na zapotrzebowanie mas. Zresztą te masy im to akurat pasowało ideologicznie, to jest inna sprawa, natomiast, czy ideologia, prawda, ruchu lewicowego,
już nie będę teraz o teorii, prawda, marksizmu, leninizmu, broń Boże, mówił, ale w każdym razie to jest tak, że to były partie właśnie populistyczne, to były partie, które mówiły właśnie vox populi, tak, bo z jednej strony były wąskie elity, czy arystokratyczne, czy gospodarcze, z drugiej strony masy, na czele których stawały różnego rodzaju partie, które w pewnym momencie przekształcały się potem w to, co znamy teraz jako europejską lewicę. Potem ta lewica stała się później lewicą mesjanistyczną, taką czyli krótko mówiąc, masy nie mają racji, my mamy rację, bo my wiemy lepiej. I w ten sposób właśnie lewica się zmarginalizowała, a kolejne partie, tym razem już prawicowe, właśnie przejęły dokładnie tą pałeczkę. Czyli te partie mówią po prostu o tym, czego ludzie chcą. A partie lewicy mówią, czego ludzie mają chcieć, bo my wiemy lepiej, bo jesteśmy piękni, mądrzy, uśmiechnięci, prawda, i jeszcze na dodatek bogaci. A wy nie jesteście bogaci, bo nie jesteście tak ładni, piękni i w ogóle. Więc czy to jest coś, co powoduje marginalizację coraz większą na przykład partii lewicy, które w ogóle się oderwały od swojego elektoratu, prawda, zarówno tego tradycyjnego, jak i tego nowego, który sobie próbowały stworzyć, a partiami właśnie takimi, które mówią, no dobrze, no ale ludzie chcą pracy, ludzie chcą płacić mniejsze rachunki za prąd, ludzie chcą bezpiecznie wychodzić z domu, mają taką głupią fanaberię. No to są populiści, więc Państwa, ten brak jak gdyby refleksji analitycznej powoduje właśnie do to, że partie takie jak partia Marine Le Pen wygrywa. Natomiast trzeba pamiętać, że najważniejsze będzie to, w jaki sposób, znaczy z naszego punktu, to co tam we Francji, to we Francji. Trzeba też pamiętać, że w Parlamencie Europejskim wbrew pozorom te przesunięcia są mikroskopijne. Tak? Tutaj się nic specjalnie nie zmieni, to będzie na pewno głośniejszy ten głos tych ruchów tożsamościowych, natomiast to nie zmieniło tam sytuacji zasadniczej, jeśli chodzi o rozdawanie, powiedzmy, władzy w samym parlamencie, przynajmniej w skali europejskiej. Na tyle, na ile Państwo widzieliście, prawda, to jest posunięcie tam minus 7 mandatów plus 5 mandatów, to jeszcze nic nie obala. Natomiast to, czego możemy być pewni, to tego, i właśnie to musimy obserwować, w jaki sposób to zmieni również politykę międzynarodową. Ponieważ dla nas, czyli dla Polski, nie jest już to obojętne, czy właśnie Francja nadal pozostanie tym liderem i szczególnie po tych wyborach, czy nadal będzie liderem jakiegoś właśnie tej budującej autonomię strategiczną Europy, czy po prostu też stwierdzi, że generalnie no, jak gdyby izoluje się Francja zajmuje się samą Francją, prawda, i ewentualnie Francją w Unii Europejskiej, natomiast kwestia różnych wojen, szczególnie obrony wschodniej flanki schodzi na plan dalszy, tak? Czy Macron będzie miał jakąkolwiek legitymację do jeszcze prowadzenia jakiejś polityki zagranicznej, czy zostanie po prostu sam się w ten sposób ubezwłasnowolnił. To dowiemy się tego w najbliższym czasie. Dlatego właśnie wskazuję, że te wybory są wyborami ważnymi, abstrahując od tego oczywiście, że też w Polsce już nie będę o Polsce opowiadał, tak jak powiedziałem, ale w Polsce też te wyniki pokazują, że jednak ruch właśnie tożsamościowy i ten ruch, znaczy z jednej strony ruch tożsamościowy, a z drugiej strony lewica została praktycznie całkowicie skonsumowana przez już centrolewicę czy centroprawicę, nie wiem jak tam się tą platformę wreszcie określa, no ale znaczy ja zmierzam jakoś, no właśnie co prawda Konfederacja, prawda, to nie ruch narodowy, to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko, no ale to też zmiana, powiedzmy, i pojawienie się na trzecim miejscu, już w tej chwili na trzecim miejscu, jako trzeciej siły, pokazuje, że te trendy są podobne. Ten sposób myślenia jest podobny. No my nie mamy jeszcze tej wielkiej fali migracji. Jeżeli nagle nam się pojawi wielka fala migracji i wszystkie zagrożenia z tym związane, no ja jako analityk i osoba zajmująca się dżihadem i islamskim terroryzmem na pewno będę miał bardzo dużo pracy. Natomiast powstaje pytanie, jak to wpłynie na kolejne wybory, prawda, które będą w Polsce i czy w ogóle nie będzie ich wcześniej. No ale dobrze, to są, proszę Państwa, dywagacje. Najważniejsze, Francja wygrywa ruch narodowy, mamy nowe wybory, mamy osłabienie już w tej chwili potężne polityczne Macrona, a w perspektywie wyborów jeszcze większe tąpnięcie. Powstaje pytanie, w jaki sposób pomimo deklarowanego odejścia od tej linii jawnie prorosyjskiej, powstaje pytanie, jak się będzie ten ruch narodowy teraz zachowywał, bo to, że on
taktycznie mógł zrezygnować z tej opcji prorosyjskiej, to jest, żeby chociażby nie dać, znaczy tutaj jakby niewiele tracił wewnętrznie, prawda, mógł wiele stracić międzynarodowo. W związku z tym mógł się na chwileczkę uspokoić, ale zobaczymy, co się będzie działo właśnie po wyborach. Być może wróci, zaraz się okaże, że Marine Le Pen pojedzie sobie robić sweet focie z Putinem. Tak? To jest coś, co jest ciekawe, to jest coś, na co w tej chwili czekamy. Dobrze, proszę Państwa, to tyle tytułem rozmów o Francji, tego podstawowego dzisiejszego tematu, ale mamy temat drugi, ten temat drugi konkurencyjny w stosunku do pierwszego. To jest, proszę Państwa, sprawa megadealu Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Otóż Stany Zjednoczone, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, to oczywiście to są to wszystko przecieki kontrolowane. To nie jest tak, że to się nagle, prawda, prasa amerykańska zdobyła i w związku z tym publikuje tajny tam plan saudyjsko-amerykański. To jest oczywiście element silnej propagandy Bidena, w tej chwili ofensywy dyplomatyczno-politycznej. Będziemy mieli notabene jeszcze jeden przejaw tego, ale to w odrębnym temacie, ale to jest najważniejsze w tej chwili. Stany Zjednoczone w tej chwili zaproponowały Arabii Saudyjskiej taki mega deal, jak to nazywają. O tym mega dealu wielokrotnie mówiono, teraz on już został zwerbalizowany, co więcej pojawił się, jak rozumiem, na piśmie. To jest tak, że z jednej strony, znaczy Stany Zjednoczone próbują rozwiązać problematykę bliskowschodnią kompleksowo. Czyli tak, z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, takiego podstawowego, gdybyśmy patrzyli się tylko na interes amerykański, to jest oczywiście w tej chwili nie tylko normalizacja, ale poprawa stosunków z Arabią Saudyjską daje Amerykanom po pierwsze odciągnięcie Arabii Saudyjskiej od Chińczyków, bardzo, bardzo ważne. Na takiej zasadzie, że dobrze, Chińczycy, możecie sobie inwestować, robić z nimi deale, prawda, ile chcecie, ale tak naprawdę to i tak my będziemy rządzili Arabią Saudyjską, bo będziemy rządzili jej bezpieczeństwem. Druga sprawa to jest oczywiście, im bliżej Arabia Saudyjska Stanów Zjednoczonych, tym jest być może gdzieś tam droga do powrotu odciągania Arabii Saudyjskiej jako głównego państwa OPEC-u od OPEC+, czyli tak naprawdę od Rosji. W związku z tym to z tego punktu widzenia jest to bardzo słuszne działanie z punktu widzenia Amerykanów. Natomiast Amerykanie tutaj dodają do tego całego dealu drugi element, który blokuje jego, bo tak to państwa by sobie podpisały to już dawno temu i nie byłoby z tym żadnego problemu, tym bardziej, że Saudyjczycy kiedyś sami to poprosili, a kiedy Amerykanie im odmówili w niegrzecznych słowach, podpisali wtedy umowę z Iranem, ten słynny deal normalizacyjny. Natomiast Amerykanie dodają do tego jeszcze ciąg dalszy, czyli wplatają jak gdyby w tą swoją normalizację i w ten swój mega deal bezpieczeństwa z Arabią Saudyjską, wplatają państwo położone w Palestynie. I państwo położone w Palestynie, żeby teraz, chcą, żeby jak gdyby, czyli warunkiem podpisania umowy, która jest z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych i dla Arabii Saudyjskiej, jest normalizacja stosunków między Arabią Saudyjską i państwem położonym w Palestynie. Tyle tylko, że Arabia Saudyjska, czy jest to jak gdyby korzystne dla Arabii Saudyjskiej? Nie, to jest bardzo niekorzystne dla Arabii Saudyjskiej, bo z jednej strony naraża się swoim własnym i nie tylko swoim własnym ekstremistom, którzy uważają, że generalnie to będzie oczywiście wielka zdrada. Trzeba pamiętać, że ten wahhabizm rewolucyjny, bractwo muzułmańskie i tak dalej są bardzo silne w Arabii Saudyjskiej. Arabii Saudyjskiej regularnie dochodziło do powstań. One są zwykle bardzo krwawo tłumione, zwykle bardzo mało o nich wiemy, bo wtedy jest tam totalna blokada informacyjna na to. To jest tak, że to nie jest korzystne. To byłoby korzystne tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, żeby, jeżeli państwo położone w Palestynie uzna Palestynę w granicach 1967 roku ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, bo to jest warunek saudyjski od lat jakby będący sztandarowym projektem międzynarodowym Arabii Saudyjskiej, czyli tak zwana arabska inicjatywa pokojowa. To jest właśnie dokładnie to. Granice z 1967 roku, wschodnia Jerozolima, prawo do powrotu oczywiście migrantów i tak dalej. Tam jeszcze były kwestie odszkodowań za zagrabione mienie, na co się, jak wiadomo, państwo położone w Palestynie w życiu nie chce zgodzić, bo by musiało, to budżet amerykański chyba nadszarpnęłoby za bardzo.
Więc krótko mówiąc, to jest jak gdyby warunek saudyjski. No i teraz tak, zacznijmy to sobie rozplątywać. No więc państwo położone w Palestynie generalnie jeszcze przed tym tym atakiem Hamasu z 7 października wielokrotnie mówiło, że w zasadzie już się dogadało z Muhammadem bin Salmanem, który jest skłonny całkowicie porzucić jak gdyby ten problem palestyński i generalnie znormalizować sobie stosunki z państwem położonym w Palestynie, no bo to mu daje zupełnie inną też pozycję w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, wtedy jest ulubieńcem Stanów Zjednoczonych, co więcej odpuszczą mu tam to właśnie zabójstwo tego dziennikarza Khashoggiego, którego przecież oficjalnie go Amerykanie oskarżyli o to, że praktycznie nadzorował, kierował jego najbliższe otoczenie, zajmowało się tym zamachem i tak dalej, prawda? Jakby nie było, to jest jednak dziennikarz amerykański, prawda, z Washington Post, więc to nie jest coś, co mogą Amerykanie tak sobie przełknąć. To był jakiś nieamerykański, pewnie w ogóle nie zwrócono by na to uwagi. No, w każdym razie to jest tak, że to byłby pakt, ten, który został zawarty, rzekomo jest paktem w jakiś sposób opartym, jeżeli chodzi o kopię, na pakcie zawartym z Japonią, tak? Że jest to pakt taki właśnie o wzajemnej obronie, czyli jest to pakt, rodzaj sojuszu. To nie jest przystąpienie do NATO, tak? To jest osobny, absolutnie osobny pakt, który no, wzmocniłoby bezpieczeństwo Arabii. No ale z drugiej strony, co to znaczy wznowiło bezpieczeństwo Arabii? To znaczy, że z jednej strony Amerykanie broniliby Arabii Saudyjskiej, z drugiej strony to by powodowało, że Arabia Saudyjska no, znowu powraca do roli bycia celem Huti, Iranu i tak dalej. Więc czy to zwiększy de facto bezpieczeństwo fizycznie Arabii? No, z całą pewnością spowoduje, że Stany Zjednoczone na pewno staną po jej stronie, jeżeli chodzi o potencjalny atak z Iranu. Natomiast czy wyślą żołnierzy na przykład do Jemenu, żeby pogonili Huti, odgonili ich od granicy, czy zlikwidowali te wyrzutnie? Nie sądzę. Czy są w stanie w ogóle obronić w ten sposób instalacje naftowe i statki saudyjskie, tak żeby Iran nie był w stanie ich zatopić? Zobaczymy, tak? No ale tak czy inaczej, no taką wizję mają, tak? No, już nawet nie ma co jej w tej chwili oceniać za bardzo. Sullivan powiedział: teraz nie powinniśmy przegapić historycznej szansy na realizację wizji bezpiecznego państwa położonego w Palestynie, otoczonego przez silnych partnerów regionalnych, stanowiących potężny front mający na celu odstraszanie agresji i utrzymanie stabilności w regionie. Czyli powiedział dokładnie tak. Państwa arabskie, z którymi się normalizuje stosunki, mają stanowić obronę dla państwa położonego w Palestynie, gdyby ktoś, na przykład Iran, chciał zaatakować to państwo. Moim zdaniem, jeżeli Arabowie się na coś takiego zgodzą, przecież słysząc dokładnie to samo, to znaczy, że mają rzeczywiście problemy z myśleniem w ogóle jako takim. No ale ten traktat, znany jako, ten traktat nazywa się Porozumienie o Sojuszu Strategicznym, który musi uzyskać większość 2/3 głosów w Senacie. Co notabene od razu wskazują dziennikarze, że no nie ma w tej chwili takiej po prostu większości. Chyba że powiązano by to ze zobowiązaniem się właśnie Arabii Saudyjskiej do normalizacji stosunków z państwem położonym w Palestynie. No ale z drugiej strony, zanim to Saudyjczycy zrobią, no to chcą po pierwsze zakończyć wojnę w Gazie oraz chcą doprowadzić do tego, żeby się rozpoczęły nieodwracalne kroki ustanawiające państwo palestyńskie. Natomiast no, państwo położone w Palestynie mówi, ale no nie groma, no absolutnie nie. Yahu Natan i jego zresztą wesoła banda neonazistów, jak państwo wiecie, oni otwarcie mówią, że nie będzie żadnych dwóch państw, jest jedno państwo, tak, i tyle. I okupowana ludność autochtoniczna w rezerwatach, prawda, którą się będzie starało wybić, wysiedlić, wypchnąć, czy coś takiego. To jest ich wizja i ta wizja jest oficjalna. W związku z tym teraz w jaki sposób to miałoby nastąpić, nikt tego nie wie. No ale tak czy inaczej, prasa amerykańska właśnie opisuje, to m.in. Wall Street Journal dzisiaj, że właśnie ten projekt traktatu jest wzorowany na pakcie o wzajemnym bezpieczeństwie z Japonią i w zamian za zaangażowanie USA w pomoc obrony Arabii Saudyjskiej w przypadku ataku,
Waszyngton zapewniłby dostęp do terytorium Arabii Saudyjskiej i przestrzeni powietrznej w celu ochrony interesów USA i partnerów regionalnych. Powstaje pytanie, i to jest pytanie, które warto zadać, czy to by oznaczało, że Arabia Saudyjska w ramach tego traktatu będzie miała obowiązek udostępniania swojej przestrzeni powietrznej państwu położonemu w Palestynie do atakowania Iranu. Jeśli tak, to nie wiem, czy bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej gwałtownie wzrośnie. Oczywiście celem jest także zbliżenie Riyadu do Waszyngtonu poprzez, uwaga, zakazanie Chinom budowania baz w królestwie oraz prowadzenia przez Arabię Saudyjską jakiejkolwiek współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Chinami. Teraz rzekomo nawet to mogłoby być elementem tego właśnie traktatu, czy też porozumienia. No, generalnie porozumienie to uczyniłoby Arabię Saudyjską jedynym państwem arabskim posiadającym formalny traktat obronny Stanów Zjednoczonych. Co prawda, również nawet państwo położone w Palestynie nie ma takiego sojuszu traktatowego, prawda? No, wskazuje się, że 7 krajów arabskich to są główni sojusznicy spoza NATO, więc ten status zapewnia pewne korzyści w zakresie obronności i bezpieczeństwa, ale głównie to ma charakter symboliczny. No, jest Turcja, prawda, no ale wiadomo, Turcja jest państwem NATO, więc to jest zupełnie inny jej status, jeśli chodzi na Bliskim Wschodzie. Więc Arabia Saudyjska byłaby jedynym podstawowym takim sojusznikiem, gdzie jest traktat, prawda, a nie jakieś tam porozumienia w takiej zasadzie brońcie się, a my wam pomożemy, haha. Tak jak Kurdom pomogliśmy. Więc to rzeczywiście to jest coś nowego. I oczywiście tutaj słusznie analitycy amerykańscy mówią o tym, że podpisanie takiego porozumienia rzeczywiście tworzyłoby zupełnie nową jakość, a przede wszystkim byłoby to gigantyczne zwycięstwo geostrategiczne Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma wątpliwości, Biden wtedy na tym traktacie mógłby wygrać wybory i właśnie dlatego tak bardzo mocno w tym kierunku idzie. Co więcej, jest właśnie tutaj specjaliści amerykańscy mówią o zapewnieniu ściślejszego powiązania Arabii Saudyjskiej z USA pod względem bezpieczeństwa, technologii, gospodarki itd. zakłóciłoby wysiłki Pekinu mające na celu poczynienie postępu w regionie i znalezienia dodatkowych sojuszników i generalnie tutaj ugruntowanie w tej części świata przywództwa USA. Co więcej, tutaj jest tak, że szersze porozumienie, ale już nie sam traktat, miałoby obejmować wsparcie Stanów Zjednoczonych do saudyjskiego cywilnego programu nuklearnego, włącznie ze wzbogacaniem uranu. Oczywiście, jak wiadomo, Arabia Saudyjska od dawna ma ambicje, żeby w ogóle pozyskać broń atomową, zresztą nie wiadomo, czy jej nie pozyskała już sobie po cichu, ale nie jako zdolność do wytwarzania, tylko po prostu, nie wiem, sztuk 4, tak, na wszelki wypadek, tego nie wiadomo. Ale dążyła, wiemy to chociażby z kolejnych odmów Pakistanu, gdzie Pakistan wielokrotnie odmawiał formalnie i oficjalnie, w związku z tym właśnie, żeby im przekazać tę broń, a z drugiej strony, no wiadomo, że Pakistan jest krajem niezwykle ciężkiej sytuacji gospodarczej i ten 1 czy 2 miliardy dolarów z Arabii Saudyjskiej zawsze im się mogą przydać, więc też nie wiadomo, czego tego nie zrobiono. No ale jeśli chodzi o własny program nuklearny, to Arabia Saudyjska wtedy otrzymałaby coś, czy też otrzymałaby możliwość zapłacenia Amerykanom, żeby coś tam u nich zbudowali. Czy to byłaby 1 czy 2 elektrownie, czy to byłyby zakłady wzbogacania tego uranu, czy ten uran byłby cywilny, czy może jednak by się stawał wojskowy w pewnym momencie, to tego nie wiadomo. Na razie mówi się o cywilnym programie nuklearnym. No, generalnie te wysiłki oczywiście Bidena były wcześniej bardzo intensywne. Przypomnijmy jednak, że Arabia Saudyjska, no generalnie Bidenowi pokazywała środkowy palec. Znaczy takim najlepszym probierzem tych stosunków saudyjsko-amerykańskich była oczywiście wojna na Ukrainie, gdzie Saudyjczycy ostentacyjnie rozmawiali z Putinem, prawda, i nie mieli czasu na rozmowy z Bidenem. No ale tak czy inaczej, prace trwają, te prace nad traktatem zostały ukończone w zeszłym miesiącu. Tutaj porozumienie właśnie koncepcyjne zawarto i tutaj była wizyta wtedy Sullivana, spotkanie z Mohammedem bin Salmanem. Przygotowane są również prace nad równoległą umową współpracy obronnej, ale tu już ta umowa miałaby zostać uchwalona na mocy zarządzania wykonawczego.
Chodzi generalnie o zwiększenie sprzedaży broni, wymianę danych wywiadowczych, planowanie strategiczne oraz sprawa terroryzmu i Iranu. No, generalnie, pomimo tego, że to zawieszenie broni oczywiście nie ma nic wspólnego formalnie z tym, co mówimy o gazie, z całym tym procesem, to wiadomo, że absolutnie bez tego w ogóle Saudyjczycy nie będą gotowi do jakichkolwiek dalszych porozumień. Co więcej, Blinken powiedział w sobotę, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu nalegają właśnie na porozumienie o zawieszeniu broni. Szczególnie właśnie, że w tej chwili, notabene od razu powiedzmy sobie, też zintensyfikowali swoje działania również w Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. No zaraz sobie o tym powiemy, chociaż to, czy to się im uda, nie wiadomo, no ale w każdym razie to widać, że są to elementy tej samej układanki, więc widać, że tam jakiś plan jednak jest. No ale to jest tak, że zarówno znaczy wszyscy Arabowie, czy państwa arabskie plus Hamas domagają się trwałego zawieszenia broni. Amerykanie też domagają się trwałego zawieszenia broni, no bo mają chociażby ten deal z Arabią Saudyjską, który jest absolutnie zawieszony do momentu, kiedy cokolwiek się tam pozytywnego na Bliskim Wschodzie nie wydarzy, z punktu widzenia tej wojny w gazie. Natomiast państwo położone w Palestynie, wiadomo, i Bibi są absolutnie przeciwko. Co notabene sugeruje, że naprawdę dni Bibiego są policzone. Znaczy to, że jego jeszcze Amerykanie nie podmienili na jakiegoś innego, powiedzmy, sojusznika, to, że Gantz wyszedł w tej chwili z rządu, więc być może on jest właśnie już tak szykowany na poważnie, natomiast cały czas Netanyahu będzie to, dopóki będzie żył, to będzie blokował, więc Amerykanie też wiedzą, że dopóki będzie żył, będzie blokował. No i teraz powstaje pytanie, jakie w związku z tym postanowienia zapadną w Białym Domu, jakie w Langley, prawda, i tak dalej. No ale tak czy inaczej przypomina się również, że było kilka zawirowań w ogóle, jeżeli chodzi o te relacje amerykańsko-saudyjskie. One się miały takie wzloty i upadki. No przede wszystkim największym wzlotem, a i notabene powiedzmy sobie i upadkiem, to było właśnie zdecydowanie decyzja o tym, żeby rozmieścić w 90 roku wojska amerykańskie w Arabii Saudyjskiej, żeby ewentualnie odeprzeć inwazję Saddama Husajna, tym bardziej, że gdyby ją rozpoczął, to by skutecznie ją wygrał, krótko mówiąc. I no to spowodowało między innymi renesans Al-Kaidy, prawda? Pojawili się krzyżowcy na ziemi muzułmańskiej, prawda? To było absolutnie niekoraniczne, więc to spowodowało właśnie renesans tych grup właśnie globalnego dżihadu i w ogóle globalny dżihad jako taki. Mieliśmy później 11 września. No, przypominamy, że to było cudowną sprawą, że pomimo tego, że 15 z 19 zamachowców z 11 września pochodziło z Arabii Saudyjskiej, to bombardowano nie Rijad, tylko Afganistan. Może dlatego, że Afganistan nie miał broni przeciwlotniczej, więc łatwiej się to bombarduje. Natomiast gdybyśmy szukali oczywiście źródeł 11 września, to tam wyraźnie te wszystkie wątki wskazywały na związki służb saudyjskich z zamachami 11 września, a nie talibskich z całą pewnością. No ale to już jest inna historia, tak? To możecie Państwo sobie poczytać w tym słynnych procesach, gdzie są te cywilne procesy były wytaczane Saudyjczykom, to tam właśnie ci adwokaci tam zbierali materiały, jest cała masa, tak jak mówię, w Stanach Zjednoczonych trzeba sobie po prostu zrobić taką prasówkę internetową. Bardzo ciekawe historie są właśnie o spotkaniach tych handlerów z Al-Kaidy, z pracownikami konsulatu saudyjskiego, tam są konkretne nazwiska, potem który dokładnie książę, który dokładnie wiceminister bezpieczeństwa, prawda, tam kierował prawdopodobnie tymi przygotowaniami. No, trzeba pamiętać, że też w Arabii Saudyjskiej ta walka o władzę wewnętrzna, te udzielne księstwa, znaczy to nie jest kraj demokratyczny, tak? To jest taki kraj, w którym można być ministrem czy wiceministrem spraw wewnętrznych, prowadzić własną politykę bezpieczeństwa czy międzynarodową i prawdę powiedziawszy, dopóki się nie wyda, to można prowadzić długo. No, mieliśmy na przykład Hashudzi podobno został, to jest taka ciekawostka, ten Hashudzi właśnie został zamordowany, między innymi dlatego, bo on miał w swojej książce ujawnić, czy planowanej ujawnić związki właśnie sprawstwo kierownicze Arabii Saudyjskiej 11 września oraz utworzeniu państwa islamskiego. No to nie miał szansy na przeżycie, to jest oczywiste. No, więc krótko mówiąc, mamy także w tej chwili warunek saudyjski to jest utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego.
w strefie, na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. To znowu wymaga reform autonomii palestyńskiej, chociaż naprawdę nie wiadomo jakich, bo tak jak Państwu mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, to nie jest taka prosta sprawa. No, nie da się wyeliminować fizycznie Hamasu jako siły politycznej. Nawet jeżeli ktoś powie, dobra, Hamas się rozwiązuje, no to utworzą sobie jakąś tam partię przyjaciół islamu, islamskiego dżihadu, prawda, i będzie inaczej się nazywający Hamas i tyle, który znowu zdobędzie większość. Mamy Fatah, który jest uznawany za kolaborantów i utracił całkowicie poparcie społeczeństwa. Mamy przynajmniej 50% Palestyńczyków, czy nawet więcej, w ogóle nie reprezentowanych w żadnych władzach palestyńskich. To są m.in. migranci, ci, którzy musieli uciekać i którym Izrael zakazuje powrotu na ziemię palestyńskie. I teraz Stany Zjednoczone musiałyby z Saudyjczykami, z Egipcjanami, z Jordańczykami wymyślić jakąś konstrukcję, która by spowodowała, że te władze, które by powstały, no to nie byłyby władze, których po prostu pierwszym podstawowym celem, dobra, mamy państwowość, godzina 12, godzina 12:01, rozpoczynamy wojnę z państwem położonym w Palestynie, tak? Więc żeby tego uniknąć, to jest to naprawdę wyjątkowo trudna sprawa i tutaj można się zgodzić z Jehonatanem, że on nie widzi w tej chwili takiej siły po stronie palestyńskiej, która byłaby zdolna do reprezentowania z jednej strony państwa palestyńskiego, a z drugiej strony, która byłaby zdolna do jak gdyby zapewnienia bezpieczeństwa, czyli braku powtórki z 7 października. Oto tak w dużym skrócie. A po trzecie właśnie Jehonatan, który się generalnie jako pryncypium nie zgadza się na utworzenie państwa palestyńskiego, bo on ma ideę, zresztą tak jak znaczna część w tej chwili prawicy w państwie położonym w Palestynie, oni mają ideę tego wielkiego państwa rzymskiego, tak, które ma sięgać gdzieś tam od praktycznie Kairu aż gdzieś do przedmieść Bagdadu. I oni oczywiście już na mapach pokazują całą Jordanię, prawda, na swoich propagandowych mapach jako tą do przyłączenia, oczywiście część Libanu i część Syrii, prawda, ale również sporą część Jordanii, czy całą Jordanię do przyłączenia również do państwa położonego w Palestynie jako kolejny etap ekspansji. I się wcale w tym nie kryją. Więc przekonanie ich teraz przez Amerykanów, żeby całkowicie zmienili swoją linię polityczną, jest po prostu moim zdaniem niemożliwe. No ale tak czy inaczej, czyli proszę zobaczyć, że z jednej strony plan amerykański, to jest plan strategicznego partnerstwa, Arabia Saudyjska jako główny partner traktatowy, jedyny na Bliskim Wschodzie. Będziemy walczyli u ich boku, jak zostaną przez kogoś najechani. To jest to jest jak najbardziej. Teraz dodanie do tego elementu państwa położonego w Palestynie, na dodatek ten element powoduje, że musi nastąpić normalizacja między Arabią Saudyjską a państwem położonym w Palestynie, już powoduje, że ten deal na razie jest całkowicie nie do zrealizowania. Całkowicie, czyli nie ma takiej możliwości, żeby w tej chwili to się, przynajmniej znając stanowiska stron, które są całkowicie rozbieżne. I teraz, jeżeli Biden opiera na czymś takim swoją potencjalnie zwycięstwo bądź brak zwycięstwa w kampanii wyborczej, to w moim przekonaniu, oczywiście może to być tak, że ujawnia się w tej chwili te plany, żeby pokazać, proszę bardzo, Waszyngton chciał, ale tam strony nie dojrzały do tego, ale my żeśmy mieli rzeczywiście najlepszy plan dla Bliskiego Wschodu. Tyle tylko, że tak jak mówię, ten plan co do fundamentu jest w tej chwili nierealny. Musiałoby się wydarzyć coś niezwykłego, co by spowodowało nagłą zmianę stanowiska albo państwa położonego w Palestynie, albo Saudyjczyków. Czyli albo Saudyjczycy mówią, dobra, godzimy się na to, że nie wiem że tą czerwoną jałówkę tam sobie gdzieś tam złożą w ofierze, będziemy mieli likwidację meczetu Al-Aqsa, odbudowę świątyni Salomona, my się na to godzimy, prawda, bo wcale nie jesteśmy kustoszem. Wystarczą nam 2 święte meczety, trzeci sobie odpuszczamy. Czy próbuję sobie wyobrazić, wiecie Państwo, znaczy wtedy rzeczywiście ten milion Huti by poszedł na ten Rijad, może na piechotę i prawdopodobnie jeszcze ten Rijad zdobył, bo pewnie armia saudyjska by się przyłączyła do tego typu powstania, gdyby coś takiego Mohammed bin Salman zaproponował. Więc to jest coś niebywałego. Z drugiej strony, a może zrobi to rzutem na taśmę, czyli najpierw
najpierw podpisze taki dekret, a potem będzie siedział w tym pałacu w Riyadzie za tymi workami z piaskiem, prawda? I tam będą się ostrzeliwać z karabinów maszynowych przez okna pałacu, no bo to tak może wyglądać. Albo uzna, dobra, już tylu wsadziłem, tylu tam zabiłem, tylu wsadziłem opozycjonistów, że może dostatecznie dużo, że nic się nie wydarzy. Zobaczymy. Ja sam jestem ciekaw, ale to jest cały czas, jak Państwu pokazuję, bo to jest z jednej strony oczywiście jest to pewna naiwność amerykańskiej polityki bliskowschodniej, która zresztą doprowadziła do tego, że w tej chwili, no mówię, Chińczycy, Rosjanie mają tam więcej do powiedzenia niż Amerykanie, którzy przez lata dyktowali jednak tam na Bliskim Wschodzie warunki, a jeśli chodzi o Saudyjczyków, to na telefon Saudyjczycy byli w stanie zmienić te ceny ropy. Co próbował robić Biden przy okazji właśnie wojny na Ukrainie, się dowiedział, że ma sobie spadać, tak? Natomiast z drugiej strony to też pokazuje kompleksowość tego problemu, że Amerykanie nie mają wyjścia ze względu również na to, że znaczna część kongresu jest bardziej prorzymska niż proamerykańska. W związku z tym wiadomo, że taki deal z Arabią Saudyjską bez wplecenia w to normalizacji z państwem położonym w Palestynie nie przejdzie w kongresie. W związku z tym i tak pójdzie do kosza. Już abstrahując od tego, że republikanie na pewno zrobią wszystko, żeby do takiego dealu nie doszło, bo oni też nie są głupi, wiedzą o tym, że tutaj chodzi przede wszystkim o kampanię wyborczą, prawda, i o taki ostateczny cios, żeby pokazać, że może Trump zrobił Abraham Accord, prawda, ale nie rozwiązał żadnego problemu, natomiast my żeśmy rozwiązali wszystkie problemy za dotknięciem złotej różdżki na Bliskim Wschodzie. No dobra, proszę Państwa, kończymy teraz sobie Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską. Przechodzimy do punktu trzeciego, to są wybory prezydenckie w Iranie. Otóż ja już Państwu mówiłem, że jeżeli pojawi się nam lista, a pojawiła się lista, to Państwu opowiem, kto jest w tej chwili kandydatem na prezydenta Iranu, nowego prezydenta Iranu. Otóż jest tak, że przede wszystkim przewodniczący, czyli marszałek parlamentu, właśnie to Izby Niższej tak naprawdę, Muhammad Bagher Ghalibaf, oraz 5 innych konserwatystów zostało zatwierdzonych właśnie do startu w głosowaniu, które odbędzie się 28 czerwca. To jest tak, że Rada Strażników Rewolucji, czyli organ ten, który nadzoruje jak gdyby konstytucję, zatwierdziła kandydowanie właśnie poza tym byłego negocjatora, czyli mamy tak, po pierwsze przewodniczącego parlamentu, czyli Mohameda Baghera Ghalibafa, po drugie byłego negocjatora nuklearnego Saida Jalili, to jest druga postać. Trzeci to jest burmistrz Teheranu, Ali Reza Zarkani. Co więcej, no właśnie, co właśnie można powiedzieć o tych najważniejszych? Znaczy, Ghalibaf ma lat 62, był dowódcą sił powietrznych Iranu, był dowódcą również generałem Korpusu Strażników Rewolucji, jest przewodniczącym parlamentu od 4 lat, był wcześniej burmistrzem Teheranu, wcześniej szefem policji, kandydował na prezydenta w 2005, 2013 i 2017 roku. Jalili jest bezpośrednim przedstawicielem najwyższego przywódcy Ajatollaha Khameneiego przy Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego kraju. On się wycofał w 2021 roku na rzecz Raisiego. Jeśli chodzi o takich najbardziej znane zdyskwalifikowane osoby, czyli kto próbował się dostać i się nie dostał, to jest oczywiście Mahmoud Ahmadinejad, były prezydent, również taki umiarkowany kandydat, za każdym razem on jest dyskwalifikowany ze względu na to, że się nie nadaje, czyli jest po prostu za umiarkowany w tej chwili. Również były 3-krotny przewodniczący parlamentu Ali Rajani, tak samo nie zostali zakwalifikowani teraz, jak i w poprzednim razem, czyli w 2021 roku. No, Jalili, czyli Said Jalili, to były główny negocjator nuklearny. To wiadomo, że jest to osoba, która ma bardzo dobre kontakty również z Zachodem i jest w stanie z nim rozmawiać. No jest zresztą bardzo dobrze znany, prawda, dyplomatom państw zachodnich. Przypomnijmy wybory, a właśnie, kto jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć, właśnie mamy jeszcze Zakaniego,
który został burmistrzem Teheranu po wycofaniu się na rzecz Raisiego w 2021 roku. Zakani powiedział właśnie, że chce kontynuować ścieżkę zmarłego prezydenta Raisiego. Mamy jeszcze parlamentarzystę Masuda Pazekshiana, to był były minister, tak. Poza tym mamy jeszcze byłego ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Mustafę Pur Mohammadi oraz Amir Hossaina Ghazizadeha Hashemi, szefa irańskiej fundacji męczenników. No, Pazekiandi ma lat 70, jest weteranem prawodawstwa z 5-letnią kadencją, były minister zdrowia, jest przedstawicielem takiego skrzydła umiarkowanego i reformistycznego, więc pewnie nie ma szans. Poza tym Eshak Jahangiri, były wiceprezydent w administracji umiarkowanego prezydenta Hasana, to jest akurat zdyskwalifikowany właśnie, Eshaka Jahangiri też zdyskwalifikowano. Był pierwszym wiceprezydentem w administracji Rouhaniego, jeszcze prezydenta, i tak samo jeszcze Hemmati, Abdol Nasser Hemmati, były szef banku centralnego. Jeśli chodzi o Ghazizadeha, to został zatwierdzony w 2021 roku, otrzymał 3,45%, czyli mniej niż milion głosów. Raisi dostał wtedy 18 milionów głosów. Generalnie wskazuje się, że wszyscy kandydaci reprezentują skrzydło twardogłowe, konserwatywne i generalnie, no powiedzmy sobie, tutaj zmiany jakiejś szczególnej nie będzie. Czyli którykolwiek z nich nie zostanie, oczywiście różni się od siebie doświadczeniami, siłą charakteru i tak dalej, natomiast nie ma raczej tutaj szansy na to, że dojdzie do jakiejś zasadniczej zmiany na stanowisku. No pewnie tak jak się wydaje, to prawdopodobnie to być może właśnie Ghalibaf, również ze względu na to, że ma lat 62, tam ci pozostali są starsi, że zostanie być może właśnie, czyli speaker parlamentu obecny, że zostanie prezydentem. No zobaczymy, jak będzie bliżej do wyborów, ale chyba na niego właśnie stawiają teraz ajatollahowie. Jak będzie bliżej już do wyborów i będzie wiadomo, jak tam się te sondaże mniej więcej układają, to wtedy już powiem Państwu bliżej o tym, który ma szansę na wygraną. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat czwarty. Temat bardzo ważny, to co się wydarzyło w weekend, ważny politycznie. Otóż Benny Gantz, znany skądinąd opozycjonista, który został członkiem gabinetu wojennego, wychodzi z tego gabinetu wojennego, opuszcza w ogóle rząd, miał to zrobić w sobotę, tyle tylko, że w sobotę w związku z tym, że była radosna informacja o uwolnieniu tych zakładników, w związku z tym on prawdopodobnie nie chciał, żeby to było tak kojarzone, prawda, że jak zakładnicy zostali uwolnieni, to ja wychodzę, więc to byłby bardzo niedobry sygnał polityczny, w związku z tym on sobie odczekał, wyszedł w niedzielę. No ale tak czy inaczej, generalnie, od razu powiedzmy sobie, to, że on wyszedł, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia stabilności koalicji, bo to jest tak, że po prostu opozycja się przyłączyła w ramach takiego rodzaju rządu jedności narodowej, więc stąd właśnie ten gabinet wojenny. No ale jeżeli wyszło, to dalej pozostaje ta większość, którą miał Netanyahu wcześniej, a ta większość jest na razie nienaruszona. Więc to oczywiście ta rezygnacja co robi? No, zadaje cios pozorom jedności, które Jehonatan próbował od początku konfliktu sprawiać takie wrażenie, prawda, że tutaj jest to rząd jedności. Z drugiej strony, i to wskazywali już od momentu, kiedy Gantz to ogłosił, to nie jest tak, że on to ogłosił 5 minut temu, gdzie on już to ogłosił ponad miesiąc temu, prawda, to ultimatum swoje, ale już wtedy wskazywano, że Gantzowi po prostu Gantz z jednej strony obrywa w sondażach i jego partia za podpisywanie się pod wszystkimi decyzjami Jehonatana, a z drugiej strony Jehonatan go rozgrywa, czyli krótko mówiąc Jehonatanowi rośnie, Gantzowi spada, a Gantz jest potencjalnie, jego partia jest największą partią opozycyjną, jest potencjalnie kandydatem na premiera, jeżeli dojdzie do nowych wyborów. Co więcej jeszcze, Jehonatan ze względu właśnie na to, że tutaj nad kilka takich spektakularnych gestów solidarności z nim, biedny prześladowany przez sądy międzynarodowe, no to jemu w sumie Likudowi wzrosło do 22 mandatów z 16, a 29 ma partia Gantza.
W związku z tym nagle wydawało się, że Likud, który już jest zakopany i powinien i gdzieś tam zejdzie zaraz ze sceny politycznej, no dostał nowy wiatr w żagle, prawda? Wszystkie ręce na pokład. Goje chcą zlikwidować państwo położone w Palestynie, w związku z tym Jahu Natan jako mąż opatrznościowy. Więc Gantz też to zrozumiał, że za chwilę będzie mijanka znowu, że znowu będzie Likud więcej, a on będzie mniej, bo oczywiście w niego uderzają, znaczy cała opozycja pyta się, no dobrze, no ale jak możesz dalej ten rząd jak gdyby legitymizować. No więc stwierdził, że nie będzie legitymizował, stąd też takie spektakularne wyjście, prawda, trzaskając drzwiami. Proszę Państwa, na konferencji prasowej Gantz powiedział, że partia opuszcza rząd nadzwyczajny z ciężkim, ale pełnym sercem. Powiedział, że przywództwo Netanyahu uniemożliwia nam awans do prawdziwego zwycięstwa. Powiedział też właśnie, że następnie Gantz wezwał Netanyahu do ustalenia daty wyborów. A oczywiście Netanyahu tego absolutnie nie zrobi. Dodając, nie pozwólcie rozerwać naszego narodu. Poprosił także rodziny zakładników o przebaczenie, mówiąc, nie udało nam się, odpowiedzialność spoczywa również na mnie. No bo wiadomo, że w sumie na 8 miesięcy 7 zakładników żywych, dodajmy, niezabitych przez IDF. Tak na marginesie powiem Państwu, że tam jest oczywiście cała wielka burza w tej chwili w państwie położonym w Palestynie. Już Państwu tego nie będę przytaczał, możecie sami sobie też poszukać. Po tych wypowiedziach zakładników dziewczyna, która została uwolniona, powiedziała, że była traktowana znakomicie, nawet pozwolono jej tam na zakupy chodzić pod co prawda nadzorem, no ale zawsze. W związku z tym już jest przedstawiana w prasie tej skrajnie prawicowej jako taka świnia, prawda, pijąca Coca-Colę, bo tam jeszcze jakieś zdjęciu było widać, jak ją kolą poją hamasowcy, więc oczywiście jest już główną zdrajczynią kraju, że śmiała coś takiego powiedzieć. Ale też drugi właśnie spośród przetrzymywanych powiedział, że największym zagrożeniem dla nich były oczywiście samoloty IDF-u, które bombardowały kolejne domy. I po prostu on mówi, że był byłym wojskowym, no ale to jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić, to czekać, aż własna armia zrzuci ci na głowę bomby. Co po raz kolejny mówi o tym, że jakby ta operacja wojskowa w Gazie, jeżeli formalnie mówi się o tym, że jej celem jest uwolnienie zakładników, no nie, bo okazuje się, że jak na razie wszyscy zakładnicy, ci, którzy byli, przynajmniej większość z nich, tych, którzy zostali uwolnieni, twierdzą, że byli przetrzymywani normalnie w domach mieszkalnych, czyli gdzieś tam nie byli trzymani w tunelach pod ziemią. Co oznacza, że wszyscy ci zabici prawdopodobnie zginęli po prostu pod bombami. No, jak kolejny dom był burzony i wszyscy ginęli w środku, no to razem z zakładnikami. I właśnie dlatego między innymi Gantz też wychodzi, mówiąc o tym, że cała ta operacja, wszystkie te operacje są po prostu pozbawione sensu, bo one nie gwarantują powrotu zakładników. Ale przypomnijmy, że skrajna prawica, czyli ci wariaci w rządzie, oni uważają, że jak najbardziej zakładnicy powinni zginąć jako męczennicy. Tak? To jest najważniejsze. To nawet się mają pretensje, że oni w ogóle przeżyli. No, niesamowite. Znaczy, dla nas jest to niezrozumiałe prawdopodobnie, no ale to trzeba mieć umysłowość tamtokrajową, żeby to zrozumieć. Proszę Państwa, no, generalnie Gantz też powiedział, że łatwa decyzja o dołączeniu do rządu po ataku humusu z 7 października, no ale natomiast powiedział, że sytuacja w państwie położonym w Palestynie i na posiedzeniach gabinetu wojennego zmieniła się. Powiedział, strategiczne i brzemienne w skutki decyzje podejmowane są przez rząd ze względów politycznych, a nie ze względów merytorycznych. Również swoją rezygnację złożyli ministrowie Gadi Eisenkot i Chili Tropper, również z partii Gantza. No ten oczywiście gabinet ulegnie rozwiązaniu, natomiast Jahu Natan powróci do swojego poprzedniego modus operandi, czyli będzie omawiał kwestie bezpieczeństwa na ograniczonym forum przed regularnym posiedzeniem rządu i to będzie forum, gdzie będą podejmowane decyzje strategiczne, natomiast rząd będzie tylko i wyłącznie ich wysłuchiwał. To jest tak, że w przeszłości Jahu Natan tworzył takie właśnie fora decyzyjne ad hoc, takie jak 7, 8 i tak dalej, w zależności od tego, kogo sobie tam dokooptował. W tej chwili Ben-Gwir oficjalnie zażądał od Jahu Natana dołączenia. Jeżeli wychodzi Gantz, to on sobie zażądał, że on chce być członkiem gabinetu wojennego, tym bardziej, że to jest zrozumiałe, on jest ministrem do spraw bezpieczeństwa, więc jak minister do spraw bezpieczeństwa może nie brać udziału w gabinecie wojennym zajmującym się bezpieczeństwem. No ale w tej chwili właśnie, co więcej, w odpowiedzi na oświadczenie Gantza,
Jehonatan wezwał go, żeby nie rezygnował z bitwy, nie kapitulował, mówiąc, że to nie jest czas, prawda, na wyjście. Jeśli chodzi o inne reakcje, to samozwańczy, no bo jedyny lider opozycji Yair Lapid, znany nam jako człowiek o trzech babciach, właśnie powiedział: decyzja Gantza i Eisenkota o opuszczeniu upadłego rządu jest ważna i słuszna. Nadszedł czas, aby zastąpić ten skrajny i lekkomyślny rząd rozsądnym rządem, który doprowadzi do przywrócenia bezpieczeństwa obywatelom, powrotu uprowadzonych, przywrócenia gospodarki i przywrócenia statusu międzynarodowego państwu położonemu w Palestynie. Generalnie urzędnicy amerykańscy postrzegają Gantza jako, jak oni to ładnie określają, preferowanego rozmówcę w rządzie, odkąd dołączył do koalicji, czyli krótko mówiąc, jako swojego premiera wyboru. Tak? Gdyby ktoś Amerykanów pytał, to oni chcą Gantza na premiera. Urzędnicy amerykańscy powiedzieli też, że właśnie, że nie będą, ponieważ oni zostali poinformowani o tym, że Gantz odchodzi, w związku z tym oni powiedzieli, że nie będą w to ingerować, natomiast właśnie według prasy amerykańskiej powiedzieli po prostu, że w tej chwili czas jest bardzo niestabilny, jeśli chodzi o sprawy zakładników i rozejmu. No i oczywiście to odejście spowoduje dodatkową presję ze strony Stanów Zjednoczonych na Jehonatana. Zresztą Jehonatan uważał od zawsze, że Gantz i tak chce obalić rząd, podczas gdy Gantz był przekonany i mówił o tym wielokrotnie, że Jehonatan przedkłada swoje interesy polityczne albo prywatne wręcz nad interesy narodowe państwa. No, generalnie Gantz w tym swoim przemówieniu, które wygłosił wtedy, kiedy zamierzał rezygnować, przytoczył wtedy 6 tematów i zażądał podjęcia przez rząd ważnych decyzji. To jest po pierwsze zwrotu zakładników, po drugie obalenia Hamasu, po trzecie demilitaryzacji Gazy, podjęcia decyzji w sprawie alternatywnego rządu w Gazie, umożliwieniu mieszkańcom północnej części państwa położonego w Palestynie powrotu do swoich domów, normalizacja stosunków z Arabią Saudyjską i przyjęcie zarysu, czy też przyjęcie prawa dotyczącego służby wojskowej lub narodowej dla wszystkich obywateli państwa położonego w Palestynie. Jak Państwo wiecie, tam jest główny spór dotyczący wykluczenia Heredich, czyli ultraortodoksów z poboru. Tak? To jeden z punktów właśnie zapalnych między Jehonatanem i Gantzem. No ale generalnie to jest oczywiście główną kwestią zainteresowania Gantza było zapewnienie porozumienia mającego na celu uwolnienie zakładników. Zresztą ci zakładnicy właśnie teraz uwolnieni też mówią, że dla nich najważniejsze jest ich zdaniem, że najpierw się powinno ratować życie ludzkie, czyli uwolnić wszystkich zakładników, a potem się zastanawiać nad tym, jak rozwiązać problem humusu. Tym bardziej, że przecież można się rozprawić z humusem wtedy, kiedy już wszyscy zakładnicy trafią do domów, prawda? To zawsze pretekst akurat Jehonatan zawsze by znalazł, więc to jest niezrozumiałe, znaczy zrozumiałe jest jak najbardziej, no chodzi o to, żeby konflikt trwał jak najdłużej. No ale co się dzieje jeszcze dalej, bo w związku z tym samym czasie nagle razem z tą dymisją Gantza generał Avi Rosenfeld, to jest dowódca dywizji wojskowej w Gazie, oczywiście rzymskiej dywizji wojskowej w Gazie, złożył w dymisję i to w tej dymisji, znaczy jako jakby pretekst do tej dymisji, pretekstem tej dymisji jest jego rola w atakach z 7 października. Powiedział, że nie udało mu się w tym liście, który napisał, nie udało mu się spełnić misji życia polegającej na obronie społeczności rzymskich graniczących z Gazą. To jest bardzo istotne, bo jednocześnie znowu pojawiły się żądania w państwie położonym w Palestynie, żeby rozpocząć działania komisji śledczej, która ma wyjaśnić sprawę 7 października i ponownie Jehonatan i jego partia powiedzieli, że absolutnie nie, bo to będzie przeszkadzało wysiłkowi wojennemu. No więc teraz zrezygnował dowódca czynnej, prawda, walczącej dywizji, mówiąc właśnie o tej swojej roli. A być może również trochę schodząc ze strzału, bo to oznacza, że teraz będzie oczywiście tym większy nacisk na pozostałych, żeby ujawniali swoją rolę w tym, co się wtedy wydarzyło, bo cały czas naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło. Wszystko to, co wiemy głównie z propagandy państwa położonego w Palestynie, albo z jakichś takich szczątkowych śledztw dotyczących
konkretnych wydarzeń, prawda, czyli konkretnego kibucu, konkretnej strzelaniny, prawda, czy konkretnego jakiegoś tam walk, ale nie ma obrazu całości. No, podstawowe pytanie jest następujące, czy Jehonatan wiedział i czy albo Ben-Gwir, albo Smotrich, czy dostali te informacje o tym, że atak jest zaraz i czy podjęli decyzję, żeby nic nie robić. Tak, to jest podstawowe pytanie, które sobie wszyscy sobie tam zadają. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ten plan zawieszenia broni, który Amerykanie zaproponowali, to oczywiście nie wiadomo w tej chwili, jak się zachowa Humus. Jack Sullivan powiedział, że nie może stawiać się w głowie terrorystów z Humusu, ale powiedział, że cały świat oczekuje, że Humus powie tak. Blinken odwiedzi w tym tygodniu Egipt i państwo położone w Palestynie, Jordanię i Katar, żeby naciskać na to, żeby to porozumienie zostało zawarte. Natomiast właśnie, co jeszcze się wydarzyło w państwie położonym w Palestynie właśnie w związku z rezygnacją Gantza? No więc po pierwsze tak, Ben-Gwir powiedział, że w chwili wybuchu wojny partia Gantza została dodana do koalicji w celu zjednoczenia kraju, ale ultimatum Gantza nakazujące utworzenie małego gabinetu wojennego odebrało władzę koalicji i starszym ministrom. Ben-Gwir powiedział, ten mały gabinet przewodzi państwu położonemu w Palestynie aż do teraz, wykluczając i dzieląc starszych ministrów w rządzie. Koniec. Teraz, gdy przechodzą na emeryturę, nie ma już wymówki dla bojkotu i wykluczenia partnerów koalicyjnych i starszych ministrów. Jako minister w rządzie, przewodniczący partii i starszy partner koalicji żądam wejścia do tego gabinetu, aby być partnerem w ustalaniu polityki bezpieczeństwa państwa położonego w Palestynie w obecnych czasach. Czas podjąć odważne decyzje. To Ben-Gwir. Bezalel Smotrich, prawda, czyli drugi z bandy wesołych neonazistów, powiedział, nie ma aktu mniej dostojnego niż wycofanie się z rządu w czasie wojny. I że tego właśnie chcą Sinwar, Nasrallah i Iran, niestety Gantz spełnił ich prośbę, czyli jest, jak widać, wspólnikiem Iranu i Humusu. Przewodniczący partii Shas Aryeh Deri wyraził głębokie ubolewanie z powodu ogłoszenia przez Gantza rezygnacji, mówiąc, państwo położone na północ od Synaju nadal znajduje się w stanie wyjątkowym oraz wewnętrzna jedność ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji kampanii. Derry dodał, że w ciągu 8 miesięcy wojny wiedzieliśmy, jak odłożyć na bok nasze różnice zdań. Wszystkie decyzje w gabinecie zapadały jednomyślnie, co akurat nie jest rzekomo prawdą. To nie czas na polityczne spory, ani kampanię wyborczą, która podzieli naród. Minister Sprawiedliwości Yariv Levin nazwał decyzję Gantza nieodpowiedzialną i stwierdził, że trudno uwierzyć, jak wielka jest ślepota i jak bardzo względy polityczne przeważają nad potrzebą wzniesienia się do wielkości i powagi chwili. Powiedział, że Gantz zdecydował się pójść za Lapidem i porzucić jak gdyby kampanię. Przewodniczący Izrael Beitenu Avigdor Lieberman napisał właśnie lepiej późno niż wcale, nadszedł czas na koalicję syjonistyczną. No dobrze, proszę Państwa, i tutaj kończymy temat Gantza, ale nie kończymy jeszcze temat Gazy, ponieważ mamy kolejne bardzo ważne wydarzenie. Otóż Stany Zjednoczone po wielu blokowaniach czegokolwiek, co jest związanego z Gazą w Radzie Bezpieczeństwa, teraz zaczęły zabiegać, żeby ich plan został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ-u. Ten plan miałby być głosowany dzisiaj, ale zdaje się, dzisiaj to się nie uda, ze względu na to, że jeszcze państwa mogą zgłaszać jakieś poprawki. No ale tak czy inaczej na Radę Bezpieczeństwa ONZ zostaje wniesiony plan w sprawie zawieszenia broni w gazie. Tutaj Stany Zjednoczone ogłosiły właśnie, że zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa o głosowanie nad projektem rezolucji popierającej plan, oczywiście plan Bidena, żeby nie było wątpliwości, natychmiastowego zawieszenia broni wraz z uwolnieniem zakładników między państwem położonym na południe od Litanii a Hamasem. Humusem, miałem na myśli humus, taki z Ciecierzycy. Źródła dyplomatyczne podały też, że głosowanie zaplanowano właśnie na poniedziałek, ale nie zostało jeszcze potwierdzone przez Koreę Południową, przewodniczącą akurat Radzie Bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone, właśnie to jest rzecznik delegacji USA, powiedział, wezwały dziś Radę Bezpieczeństwa do głosowania popierającego przedstawioną propozycję. Członkowie Rady nie powinni przypuścić takiej okazji i muszą mówić jednym głosem, wspierając to porozumienie. No, moim zdaniem Chińczycy i Rosjanie pokażą środkowy palec tylko dla zasady, ponieważ wszystkie poprzednie propozycje rezolucji były w czambu wetowane bez zdania jakiejkolwiek racji przez Amerykanów. No generalnie wiadomo, że
Tutaj Stany Zjednoczone były szeroko krytykowane za blokowanie wszelkich projektów dotyczących rezolucji ONZ-u, no ale nagle jak Biden teraz składa plan pokojowy, który ma ratować jego kampanię, to już wszyscy mają za nim głosować. Generalnie Stany Zjednoczone zrzucają główną odpowiedzialność za przyjęcie propozycji na humus, czyli twierdząc, że ten plan jest już popierany przez państwo położone w Palestynie i że to humus tak naprawdę musi się ewentualnie jemu podporządkować. Ta wersja, którą ja zresztą czytałem, bo jeden z dyplomatów pokazał tą wersję, która tam krążyła, bo to były jeszcze kolejne uzgodnienia, więc oczywiście tych wersji tam mogło być jeszcze tego samego wieczora 5. Natomiast tam jest tak, że z jednej strony to państwa właśnie tutaj jakby z zadowoleniem przyjmuje się znaczy, że Rada Bezpieczeństwa z zadowoleniem przyjmuje nową propozycję zawieszenia broni. Co więcej, stwierdza, że ona została już zaakceptowana przez państwo położone w Palestynie. Projekt wzywa humus do jej zaakceptowania i nalega, żeby obie strony w pełni wprowadziły w życie warunki bezzwłocznie i bez warunków tych dodatkowych. To jest tak, sam plan, bo to jest ważne, obejmuje pierwszą fazę obejmującą natychmiastowe, pełne i całkowite zawieszenie broni, uwolnienie zakładników wziętych przez humus i wymianę jeńców palestyńskich oraz wycofanie sił rzymskich z zaludnionych obszarów Gazy. No, ponieważ tam już mało jest zaludnionych, więc mogą zostać na miejscu. Obejmuje to także bezpieczną i skuteczną dystrybucję pomocy humanitarnej na dużą skalę w całej strefie do wszystkich palestyńskich cywilów, którzy jej potrzebują. Co więcej, tam jeszcze, zaraz jeszcze do tego wrócimy. No generalnie jeśli chodzi o tę wersję, to kilku członków Rady Bezpieczeństwa wyraziło swoje zastrzeżenia do poprzedniej wersji tekstu. W szczególności właśnie do tekstu Algierii, właśnie, która jest arabskim przedstawicielem w Radzie Bezpieczeństwa. Tutaj jeszcze tam zakłada się, przynajmniej w tym planie, który ja widziałem, że doszłoby do trwałego zawieszenia broni. Ono mogłoby znaczy, to trwałe zawieszenie broni miałoby trwać na czas rozmów między stronami i nawet jeżeli te rozmowy nie zostaną zakończone czy zostaną zerwane, to nie zrywałoby to zawieszenia broni. No i tam w kolejnych etapach miałoby dojść do również całego planu, przyjęcia planu odbudowy strefy Gazy i tak dalej. Czyli to trochę tak jak, to jest to mniej więcej, co czytaliście Państwo, czy słyszeliście Państwo o tym planie Bidena, który został wygłoszony. To mniej więcej 1 do 1 zostało tam powtórzone. No ale to jest tak, że jeśli chodzi o właśnie ten plan Algierii, no to Algieria jak gdyby rozsyłała projekt rezolucji żądającej natychmiastowego zawieszenia broni, natomiast bez w ogóle włączenia do tego sprawy zakładników. Więc tutaj jest to sprawa właśnie zakładników i ich uwolnienia. Czyli reasumując, do Rady Bezpieczeństwa trafił projekt. Ten projekt można zresztą znaleźć na Twitterze, przynajmniej jeden właśnie, jak powiedziałem, z dyplomatów go opublikował. To jest mniej więcej 1 do 1 powtórzenie tez z propozycji Bidena. Propozycja jak najbardziej fair, to znaczy jeżeli ona by została wprowadzona w życie, to ona konsumuje żądania również humusu. Oczywiście tam nie ma nic na temat kwot, czyli to uwolnienie więźniów palestyńskich, to może być, bo tutaj są wszyscy zakładnicy Hamasu i jacyś więźniowie, których nie wiadomo kto, tak? W związku z tym 2 więźniów na przykład może być, więc to może powodować, że humus się na coś takiego nie zgodzi. Natomiast co do pryncypium, no nie może być znowu powtórzenie tego planu w samej rezolucji Rady Bezpieczeństwa. W związku z tym to i tak wszystko zależy od, rezolucja tylko wzywa do przyjęcia planu, natomiast nie musi zawierać jego pełnej treści. Natomiast humus, jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnie ich jakby wątpliwości mówiły o tym, że nie dostali żadnego planu na piśmie, tak? Że to jest tylko wszystko to, co wiedzą, to jest to, co opowiedział Biden w telewizji. Natomiast nie ma tam również żadnej gwarancji, że w ogóle państwo położone w Palestynie w ogóle to zaakceptowało, że to jest po prostu tylko i wyłącznie opowieść telewizyjna. To były ostatnie reakcje, no ale tak jak mówię, ostatnie reakcje, czyli sprzed jeszcze tego planu, który miał trafić do Rady Bezpieczeństwa. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa to zaakceptuje, przyjmie, to mamy pokój bliżej niż dalej, to na pewno. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze nie koniec na dzisiaj, chociaż dzisiaj przeciągam straszliwie, no ale musimy powiedzieć przynajmniej o jednej rzeczy. No to jest, mamy tutaj, proszę Państwa, zamach w Kaszmirze.
Otóż co najmniej 9 osób zginęło w ataku na autobus w Kaszmirze. Kaszmir, jak przypomnijmy, Kaszmir jest, no właśnie, albo jest terytorium Indii, jak Państwo chcecie, albo jest terytorium administrowanym przez Indię do czasu rozstrzygnięcia jego statusu. To tak, jak mówi prawo międzynarodowe. No, Indie zlikwidowały status autonomiczny Kaszmiru. Faktem jest, że od momentu, kiedy zlikwidowały ten status autonomiczny Kaszmiru, liczba zamachów i liczba takich walk zbrojnych, które tam były na porządku dziennym, zmalała zasadniczo. No ale tutaj, jak się okazuje, wcale to nie musi być do końca prawdą, bo właśnie 9 osób zginęło. Już teraz widzę, przepraszam, że jest update, że jest 10 osób zginęło. 33 zostało ranne w ataku na autobus przewożący hinduskich pielgrzymów do takiej w pobliżu miasta Reasi na południu Kaszmiru. Tam jest taka popularna w okolicach świątynia hinduska i tam jechali pielgrzymi bądź turyści, no w każdym razie ludzie, którzy odwiedzali tę świątynię. To jest tak, że ten autobus został zaatakowany, został ostrzelany. W wyniku tego ciężkiego zresztą strzału ten autobus spadł do wąwozu. Spowodowało to śmierć właśnie 10 osób, 33 zostało rannych. Co więcej, tą akcję jeszcze ratunkową uniemożliwiał gęsty las, który tam porastał, prawda, te zbocza, więc mieli Hindusi duży problem z wydobywaniem tych osób, w ogóle ze znajdowaniem ich, bo oni tam powypadali z tego spadającego autobusu. To jest taka świątynia Mata Vishno Devi, bardzo właśnie popularna w okolicach. No, przypominamy, że to jest, że ten region Kaszmiru jest regionem, do którego roszczy sobie również prawa Pakistan. Jest tak naprawdę nękany permanentną rebelią, kilkoma wojnami i trzeba pamiętać, że Indie regularnie oskarżają Pakistan o wspieranie i uzbrajanie rebeliantów w Kaszmirze. Część spośród tych rebeliantów to są klasyczne organizacje dżihadu, prawda? Ale z takim rysem też, można powiedzieć, narodowo-wyzwoleńczym, tak? Więc takie trochę bardziej dżihadystyczne niż Hamas, natomiast trochę jego przypominające. Są takie, które domagają się przyłączenia do Pakistanu, są takie, które domagają się niepodległości. Niepodległości, na przykład stworzenia sobie Islamskiego Emiratu Kaszmiru. Oczywiście ze wszelkimi tego konsekwencjami. No ale też warto powiedzieć, że taki wielki atak, taki największy atak w Kaszmirze poprzedni miał miejsce w 2017 roku, też właśnie na pielgrzymów i też w tym regionie notabene, kiedy właśnie celem też był autobus i też wtedy zginęło wtedy 8 osób. Generalnie szef policji w Kaszmirze twierdzi, że liczba lokalnych bojowników na terytorium spadło, że jest ich około w tej chwili aktywnych około 70 do 80, no ale też trzeba pamiętać o tym, że co jakiś czas mamy informacje o tym, że przez granicę przekraczają kolejni rebelianci wyszkoleni w obozach szkoleniowych w Pakistanie. Trzeba pamiętać, że na terenie Pakistanu jest regularna wielka baza rekrutacyjno-szkoleniowa i finansująca tamte organizacje. To, że Pakistan regularnie tam delegalizuje te organizacje, one zmieniają nazwę, przynoszą majątek, prawda, i dalej sobie spokojnie funkcjonują. No ale faktem jest rzeczywiście, że liczba tych ataków zdecydowanie spadła, również spadła liczba przemocy, antyindyjskich protestów i tak dalej. No ale to też spowodowane, że od tej pory jest to już terytorium federalne. To trochę tak jak było z terytoriami federalnymi zarządzanymi przez Pakistan znowu na granicy afgańskiej, że do momentu tak naprawdę uwolnienia Tehrik-e-Taliban z więzień to były to dosyć spokojne rejony, teraz znowu jest tam regularna wojna domowa. Także mamy zamach w Indiach. Od razu powiem, że jeszcze żadna organizacja nie przyznała się do ataku. To mogła być Jaish-e-Muhammad, ale to są na razie tylko spekulacje. Także nie podano jeszcze, która organizacja odpowiada za zamach. Pewnie zaraz będzie, czyli dzisiaj będzie jeszcze jakieś oświadczenie, to może jutro Państwu powiem, kto tego zamachu dokonał.
No dobrze, proszę Państwa, już przeciągnąłem bardzo mocno, także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Pomimo koszmarnego bólu zęba udało mi się poprowadzić jakoś ten odcinek. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj fatw nie będzie, ale na pewno się wkrótce jakieś pojawią, także też proszę zadawać pytania do tych fatw. No, kroniki Bulandy, tak jak mówię, no, musimy poczekać na to, aż coś pojawi się takiego, co będzie godne skomentowania w tym formacie. Także dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronite. Przypominam tym, którym wygasła subskrypcja, że trzeba to ręcznie odnawiać. Ona się automatycznie nie odnowi, także warto sprawdzić swój status takiej subskrypcji ręcznie, nie czekać na jakiegoś tam maila, który się pojawi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的 в Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.